how much? Kamienie w cenie teraz są drogie. Drogie? W moim życiu za dużo ostatnio się nie działo. Tak. W dolnej części odcinka lędźwiowego jest jeszcze gorzej. Póki co nie czuję się jakoś mega pewnie, ale to może dlatego, że jestem tutaj dopiero 3 minuty. Niedługo na niej będę. Wykopię się pierwszy raz w życiu w oceanie. Muszę zbudować fantastyczny statyw z papieru toaletowego, także dajcie mi chwilkę. Na hejda. To potem. Dzień dobry. Zapraszam Was wszystkich na wschód słońca, na Malinowską skałę. Jest godzina 3:06. Nie wiem, czy to widzieliście. I postanowiliśmy dzisiaj z Kamilką wybrać się na wschód słońca z racji tego, że pogoda naprawdę się wydaje zajebista, a ilość ludzi przed ścieżką, przed trasą wskazuje, że no jest to chyba prawda. Zobaczymy, jak będzie. Prawie doszłyśmy. Strasznie szybko nam to idzie. Tempo mamy naprawdę zarąbiste. I powiem wam szczerze, że tak mi tego brakowało. Może nie tyle co wstawania o takiej pojebanej godzinie, ale chodzenia po górkach i takiego specyficznego męczenia się. Dobrze to być. Wow. Właśnie tą, którą mam teraz, kosztuje 40. Hello, hello people. Kamilka! No nie, o, teraz cię widzę. I ja can do everything. Dobra, trochę się przespałam. Jednak te wejścia na wschody słońca mają ze sobą taki niekoniecznie miły element, czyli totalne niewyspanie potem. 2 godzinki. Co tam mówisz, Homaci? Kamienie w cenie teraz są drogie. Drogie? Zbieram tanio. Biorę Ile pan dużo. chce za te kamienie? Uwaga, by się dolić. Wypikaj to. O, proszę. Kamienie tanio sprzedam. No i tak, przyjechaliśmy na zawody enduro do Wisły. To w sumie kolejne moje zawody enduro, na których, w których biorę udział, nie biorę udziału, ale na które przyjechałam. Pokażę wam to trochę, jak tutaj wygląda. Lubię strasznie ten vibe. Strasznie mi się ten vibe podoba i zawsze jakoś tak, nie wiem, czuję się jak wśród swoich, mimo że nie znam tu nikogo prócz Olega, ale no nie wiem, jakoś tak, jakiś naprawdę przyjazny, fajny klimat się zawsze tworzy na tych rowerkowych eventach. No to let's go!
oczywiście nie udało mi się nagrać żadnych zawodów, żadnego przejazdu ze względu na to, że na wysokości, w której my byłyśmy w stanie to oglądać i nie wiązało się to z jakimś łażeniem pod górę na dużym stoku albo penetrowaniem lasu, widzieliśmy tylko metę. Więc stwierdziliśmy, że z racji, że Kamilka jest z Bobaskiem, pójdziemy sobie do miasta. Zjadłyśmy sobie lody, napiłyśmy się czegoś zimnego i w sumie wróciłyśmy tutaj na chwilę. Fajnie. Fajny wajbik. Państwa, Paweł będzie skakał, tutaj mamy z 1,50 m. Jest wysoko, nie? No jest wysoko. Na bolidzie, może z bliska zobaczycie jego stan techniczny. Idziemy, Dawaj, Maniek. Dawaj, Maniek, to już się kameruje! O, kurwa, rzeczywiście! Kurwa! Ała, to wszystko boli. Dzień dobry, dzień dobry. Wróciłam sobie wczoraj z Bielska. Naprawdę fajny czas. Z przyjaciółmi, z bliskimi. Jeszcze jak nie widzisz ich pół roku, no to jednak fajnie jest trochę czasu spędzić razem. No i co? Powoli planujemy normalne życie. Normalną rutynę. Muszę dzisiaj jechać kupić karnet na siłownię. W sumie nawet nie wiem, ile się teraz płaci za siłownię. Mam nadzieję, że to nie są jakieś ceny z kosmosu. No i powoli będziemy budować znowu to swoje wakacyjne życie. Tryb wakacyjnego życia. Za dużo w sumie się teraz nie wydarzy. Aż w sumie nie mam takiego punktu, na który czekam, no bo to zawsze tak jakoś się do czegoś odliczę, a tak tutaj no była ta Francja, był ten wyjazd do Bielska i w sumie nic. W następny weekend nic nie robię. Za tydzień może przyjedzie Joris na parę dni, bo przed pierwszym WNL-em dostają chyba z 3 dni wolnego, więc ekstra, taka niezaplanowana wizyta. I w sumie tyle. Myślę, że na bieżąco coś tam będę sobie starała wrzucać. Jakiś rower, może jakaś właśnie dłuższa wycieczka rowerowa. Dziś jedziemy na plażę z Duke'iem, na Dębki. Pokażę Wam dosyć bliskie mojemu sercu miejsce, bo spędziłam tam większość swoich dziecięcych wakacji. Jadę tam z moją kuzynką, bierzemy Duczka, trochę się wybiega, mam nadzieję, chłopak. Widzimy się soon. Ale pięknie, co? Oczywiście. O, zimna! Tak. One eternity later. Już się troszeczkę, szczerze powiem, odzwyczaiłam od nagrywania vlogów i od nagrywania generalnie siebie w takiej pozycji, ale chyba też ogólnie od nagrywania siebie. Ale pojawiła się fantastyczna okazja do nagrywek. Wybieram się właśnie do Portugalii, do Albufeira, ze względu na to, że Joris gra tam finał Mistrzostw Europy U22. No i nie ukrywam, że czuję lekką ekscytację w związku z tym. Przede wszystkim dlatego, że będę miała okazję zobaczyć go na boisku. Trochę już za tym tęskniłam. Będzie to mój drugi raz w Portugalii i pierwszy taki 1 na 1. Dużo stresu też w związku z tym. Pierwszy raz w moim życiu będę mieszkała w pokoju z innymi osobami. Na szczęście jest to pokój tylko i wyłącznie dla kobiet w całkiem fajnym, przyjemnym hostelu. Zobaczymy, jak to wygląda naprawdę.
wszystko będę Wam tutaj transmitować. W moim życiu za dużo ostatnio się nie działo. Weszłam w swoją ulubioną rutynę, bez której wydaje mi się, że moje życie nie ma większego sensu, albo co gorsza, jest zwyczajnie nudne. Wstaję sobie rano, zaczęłam trochę bardziej dbać o swoją cerę. Robię sobie właśnie taki summer camp, jeżeli chodzi o skincare, masowanie buzi i tak dalej. Chodzę sobie na siłownię, potem spędzam czas ze swoją rodziną, ze swoimi rodzicami, z psem, z moim chrześniakiem. No i aktywnie jazda na rowerze, spacery, chociaż w te ostatnie upały wybaczyłam sobie swoje lenistwo ze względu na to, że pogoda w żaden sposób nie nadawała się do tego, żeby podejmować się jakichś większych aktywności. Dlatego leniuchowałam, oglądałam mecze. Zaczął się Wimbledon, także mam co robić. Napięty grafik. Potrzebowałam też chyba trochę odpocząć od takich nagrywek, od tego, że wszystko tak na dobrą sprawę wokół mnie musi być kamerowane, musi być nagrywane, musi być zarejestrowane przez kamerę. To też w pewien sposób odbierało mi możliwość cieszenia się tym, dlatego przez 2 tygodnie, jak na przykład Joris był u mnie, to nie chciałam nagrywać, bo stwierdziłam, że chcę się nacieszyć w 100% jego obecnością w Polsce. No ale zapewniam Was, że to był naprawdę super czas i on też bardzo lubi Polskę, bardzo chce tutaj przyjeżdżać, jak tylko jest to możliwe, także mega to doceniam. Zostawiłam po prostu ten czas w 100% nam i tyle. Lecimy. No, pogoda nie jest najpiękniejsza, ale mam nadzieję, że jak przyjadę, że jak przelecimy do Portugalii, to będzie zdecydowanie lepiej. No dobra. Jesteśmy już w drugim samolocie. Dobra, nic tam nie widzicie, musiałam to zmienić. To, co ja dzisiaj przeżyłam, moi mili, to ja nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek coś takiego przeżyłam. Zaczynając od tego, że miałam połączenie z Gdańska do Krakowa i z Krakowa do Faru. I na samym lotnisku w Gdańsku wszystko było ok, weszłam do samolotu, wszystko jest ok i po wejściu do samolotu dostaliśmy informację, że jest jakiś problem z urządzeniem chłodzącym silnik. No brzmi jak coś, co jest dosyć poważne, nie? No to dostaliśmy na początku informację, że inżynierowie ocenili czas naprawy na około 20 minut, także bez problemu wystartujemy i chyba nawet będziemy na czas. Ale jednak okazało się, że inżynierowie trochę przecenili swoje umiejętności albo wagę usterki i lot był opóźniony o minut 65. Biorąc pod uwagę, że miałam 2 godziny na przesiadkę, zaczęłam się stresować dopiero w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że okej, wylot jest o 12:10, ale ja muszę jeszcze przejść całą kontrolę i odprawę, co w godzinach szczytu w Krakowie pewnie nie jest łatwe, a jak po wylądowaniu zobaczyłam, że podjeżdża bus pod samolot, czyli nawet nie jesteśmy bezpośrednio podpięci do lotniska, to wpadłam w naprawdę dużą panikę. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo bardzo zależy mi na tym, bardzo zależało mi na tym, żeby być w Portugalii, żeby zobaczyć te mistrzostwa i tak dalej, no ale to nawet chodzi o koszty, które już gdzieś tam poniosłam, no bo rezerwacja i tak dalej. Kiedy zobaczyłam, że bus bardzo szybko się wypełnił, bardzo szybko odjechał spod samolotu, stwierdziłam, że może mam jeszcze szansę, także odpaliłam swoje turbo i przebiegłam przez całe lotnisko. Z góry przepraszam wszystkie osoby, które wyprzedziłam w kolejce. Starałam się być bardzo miła i przepraszać wszystkich bardzo serdecznie. W momencie, kiedy ich wyprzedzałam, no ale domyślam się, że niektórzy na pewno patrzyli na mnie jak na
o 6. Kiedy już przeszłam całą odprawę i wylądowałam przed bramką numer 2 z adnotacją lotu do Faro, puściły mi tak emocje. Cała się trzęsłam, naprawdę cała się trzęsłam. Wydaje mi się, że przebiegłam w 5 minut. No dobra, może 10 z odprawą, bo tam jeszcze była kontrola mojego bagażu. Rutynowa. Więc no... jeden z bardziej stresujących momentów w moim życiu. Mimo, że powód może prozaiczny, to emocje i chęć zrobienia niespodzianki Jorisowi jest dosyć duża. I była dosyć duża. No dobrze, 4 godziny lotu przed nami. Widzimy się w Portugalii. Doleciałam! Jestem na miejscu! Jezus, ale się cieszę. Ale się cieszę, że udało mi się to wszystko ogarnąć. I no dobra, jeszcze ostatni krok, bo teraz muszę znaleźć przystanek autobusowy, z którego autobus zawiezie mnie bezpośrednio do Albufeiry. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tam już czeka na mnie apartament. Oczywiście apartament też wam pokażę. Apartament. Łóżko w pokoju wieloosobowym. Nie ma co tu się ukrywać i oszukiwać. Ale mam nadzieję, że chociażby pod kątem czystości będzie ok. Resztę naprawdę przeżyję. Jeżeli będzie czysto, to przeżyję. Pogoda? No, przyzwyczaiłam się już do takiej pogody, bo ostatnie 1,5 tygodnia tak wyglądało w Polsce, ale powietrze jest inne. Jest tak bardziej tropikalnie. No ale to chyba normalne. Może zachowuję się jak osoba, która pierwszy raz wyjechała za granicę. No ale cóż, taka jestem. Jestem drugi raz w Portugalii i pierwszy raz przyleciałam tutaj sama. Także no to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Fajnie jest zacząć podróżować. Co z tego, że w wieku 31 lat? Nieistotne. Lepiej późno niż wcale. Idziemy szukać tego autobusu, autokaru, busu, parkingu dla autokarów. Wygląda na bardzo prostą komunikację. Zaraz zobaczymy, czy jest tak proste, jak mi się wydaje. Doceniłabym faktycznie, gdyby tak było, bo nie ukrywam, że póki co nie czuję się jakoś mega pewnie, ale to może dlatego, że jestem tutaj dopiero 3 minuty. Okej, Buba, podążaj za strzałkami. No dobra, wygląda jak tutaj. Zaraz się dowiemy, czy to tutaj. Okej. Jedna istotna rzecz do zapamiętania. Sprawdzać lepiej rozkłady jazdy autobusów spod terminali, bo wedle planu, który znalazłam na internecie, na takich aplikacjach Omio czy jakoś tak, nie było żadnego szybszego autobusu niż 16:45, a okazało się, że już minęły mnie co najmniej 4. No tylko, że ja już kupiłam bilet na ten jeden, więc już teraz bez sensu jest wydawać pieniądze. Już i tak sobie czekam, jest całkiem przyjemnie, ale no do zapamiętania. Robić to lepiej, albo bardziej rzetelnie, albo inaczej sprawdzać więcej opcji. Dzień pierwszy. Zaczynamy zwiedzanie miasta. I oczywiście musimy zacząć pierw od jakiegoś śniadania. Nie mam za dużo rzeczy dzisiaj w planach. Na pewno pójdę sobie na plażę, bo jest bardzo ładna pogoda i później pewnie się zobaczę z Jorisem. To zjem śniadanie dzisiaj. Spodziewałam się trochę więcej porcji. Trochę większej porcji. No, przeżyję. Dobra, śniadanko za nami, ale chyba od jutra zacznę sobie przynajmniej śniadanka przygotowywać sama, bo ile zapłaciłam za ten jogurt? Za 5 euro
chyba jestem w stanie kupić 3 litry jogurtu, 2 kilo truskawek, a nie tylko malutką miseczkę, którą przed chwilą widzieliście. Odnośnie wczoraj, Francja wygrała. Potrzebowała 2 setów, żeby wyprzedzić Włochów i zakwalifikować się do półfinału Mistrzostw Europy. To nie był najlepszy mecz, jaki chyba zagrali na tym turnieju, chociaż chwilami naprawdę wyglądało to bardzo fajnie. Żeryś zagrał przyzwoicie. Jestem z niego bardzo dumna i bardzo lubię oglądać go jak gra, co jest chyba całkiem normalną rzeczą. Atmosfera była fajna, było sporo kibiców z Włoch, było sporo kibiców z Francji. Podszkoliłam trochę francuski, odnalazłam się w rozmowie z rodzicami innych zawodników. Trochę się cieszę, że się przełamuję, gdzieś próbuję szkolić ten język w praktyce, który prawdopodobnie półfinał z Polską. W ogóle mnie to nie dziwi. W ogóle mnie to nie dziwi. Myślę, że nawet przed tym turniejem dużo osób wskazywało, że tak to będzie właśnie wyglądało. Chyba dużym zaskoczeniem jest to, że Włochy nie wyszły z grupy, a zamiast nich wyszli Czesi, którzy naprawdę bardzo fajnie, walecznie i mądrze grają, muszę przyznać. W drugiej grupie Izrael i Polska. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Nie mogę się doczekać tych meczów. Nie nagrałam update'u dotyczącego mojego przyjazdu do Albufeiry. Otóż mój bus nie przyjechał. Bus, na którego czekałam 2,5 godziny, nie przyjechał. Także postanowiłam zamówić Bolta. No nie wyszło najgorzej, bo tam chyba zapłaciłam 26 euro, ale złożyłam się na pół z koleżanką Marii, którą serdecznie pozdrawiam. Dziewczyną, którą poznałam na przystanku autobusowym, ale jak się później okazało, leciliśmy tym samym samolotem z Krakowa. Także w ogóle wyszło mi bardzo przyzwoicie i naprawdę w fajnych warunkach i szybko dotarłyśmy do celu. No, także był to bardzo ciekawy dzień. Mam nadzieję, że ten dzień również będzie ciekawy. Trochę ponagrywam miasta, bo uważam, że jak do tej pory jest to bardzo ładna mieścina. Porobię sobie jakieś fajne zdjęcia i wszystko wam tutaj wrzucę. Wszędzie, ale to wszędzie są te ekrany, na których lecą mecze mistrzostw świata. Praktycznie w każdym pubie. Z jednej strony jest to fajne, bo pewnie większość osób ogląda jednak tutaj te mecze. Jest tutaj bardzo dużo Anglików, więc domyślam się, że dla nich to jest wręcz priorytetowe, żeby w restauracji, w której jedzą albo piją, mogli oglądać mecz. Myślę, że są do tego przyzwyczajeni i tego oczekują. Także totalnie mnie to nie dziwi. Bardzo dużo malutkich uliczek. Bardzo takie lubię chodzić gdziekolwiek i zobaczyć, gdzie mnie doprowadzą. No i właśnie dzięki temu podejściu, że po prostu wchodzę sobie w miasto i eksploruję bez żadnej mapy, bez oczekiwań i tak dalej, a chodzę do takich ładnych miejsc jak to. Taka ładna promenada, plażunia. Niedługo na niej będę. Wykopię się pierwszy raz w życiu w oceanie. Ale może teraz po prostu pójdziemy sobie tam i zobaczymy, jak to wygląda z samej perspektywy. Ale czad. Cokolwiek tu jest, wygląda zarąbiście. Muszę obczaić, jak to się nazywa i ile za to się płaci. Dobra. Teraz chyba robimy trasę powrotną plażą. Muszę zmoczyć nóżki, bo są trochę zagrzane.
later. Dzień dobry, dzień dobry. Robię Wam teraz szybki haul pokojowy. Też ze względu na to, że nie wiem, kiedy wpadnie moja współlokatorka, ale to zaraz. Dobra, to są drzwi. Tutaj jest moje łóżko. Tutaj jest łóżko mojej koleżanki, której nawet nie wiem, jak się nazywa, bo się nie przedstawiła. Tu jest drugie łóżko. Tu była jedna dziewczyna, ale wczoraj w nocy wyjechała. Tutaj mamy takie szafeczki kluczykowane, więc jesteśmy w stanie zamknąć swoje itemy, kiedy wychodzimy. Jest klimatyzacja, z czego się bardzo cieszę. No i mamy swoją własną toaletę, więc to jest naprawdę, naprawdę fajne, bo nie wyobrażam sobie dzielenia toalety z innymi chłopakami, którzy no niekoniecznie pewnie dbają o wspólny komfort w naszych wspólnych przestrzeniach, dlatego super, że mamy własną. No i dobra, potowarzyszy mi dzisiaj. Będę się przygotowywała do meczu, tylko muszę zbudować fantastyczny statyw z papieru toaletowego, także dajcie mi chwilkę. Oczywiście nie wzięłam statywu, bo mi się nie mieścił do torby. Dobra, trzyma się jak na wykałaczkę, także nie będę tego ruszała i mam nadzieję, że to nie spadnie. Z rzeczy najważniejszych, nie mogę wziąć kamery z tym obiektywem do nagrywania dzisiejszego meczu, bo oczywiście Francja wylosowała w meczu półfinałowym Polskę. Każdy wiedział, ale nie każdy był na to gotowy. Dlatego postanowiłam, że dzisiaj będę neutralną wyspą. Mimo że zapewniam Jorisa, że z serduszkiem będę za nim, to będzie to pierwsze w sumie tego typu doświadczenie, bo wcześniej Francja nie grała z Polską, przynajmniej za czasów Jorisa, więc nie miałam tego problemu dotychczas. Teraz się to zmieniło i jest to pierwsze tego typu doświadczenie dla mnie, także zróbmy tak, żeby każda ze stron była zadowolona, chociaż na pewno każda ma w to wyjebane. Ja nie mam. Dobra, także zróbmy get ready with me, opowiadajmy mniej więcej, jak to tutaj wygląda i z czym generalnie mam największy problem. Jeżeli chodzi o moje pierwsze doświadczenie z spaniem w pokoju otwartym, można tak powiedzieć, z osobą, z więcej niż z jedną osobą, to zareagowałam na to bardzo dobrze pod kątem osobowościowym, bo staram się być otwarta, staram się nawiązywać relacje z innymi, a nie do końca się gdzieś tam na nie zamykać, więc to jest super. Jedyną rzeczą, której tak naprawdę nie jestem w stanie kontrolować, jest mój sen i moje czuwanie w nocy. Jest to coś, co sprawia mi, minęły już 2 noce, bardzo duży problem, mimo tego, że mam gdzieś tam zainstalowaną maskę na oczy i stopery, które niestety musiałam wyrzucić, bo były za duże i bardzo mnie cisnęły w uszy. Więc można by było powiedzieć, że gdzieś ten komfort mojego snu został zaopiekowany dosyć mocno, to nie jestem w stanie wyłączyć tego swojego wewnętrznego poczucia braku bezpieczeństwa i braku kontrolowania sytuacji. Nie wiem, czy to ma sens, ale no, czuję coś takiego, że nawet w momencie, kiedy wiem, że wchodzę do pokoju i dziewczyny już śpią, czy dziewczyna już śpi, a ja wchodzę na górę do swojego łóżka i zasypiam, to tworzą mi się w głowie jakieś takie dziwne wizje, że nie wiem, no ktoś mi coś podkradnie, czy ktoś wejdzie do pokoju, mimo że jest kodowany. W momencie, kiedy ja śpię i coś się wydarzy i wydaje mi się, że tego nie jestem w stanie jakby przezwyciężyć. I myślę, że to na ten moment stanowi ogromny problem, bo się nie wysypiam, ale no też nie zostaję tutaj na nie wiadomo jak długo, także mam nadzieję, że może dzisiaj już będzie lepiej, a jak nie, no to po prostu
przeżyję, nie jest najgorzej. Pod kątem czystości i ulokowania tego hostelu jest naprawdę super. Jest naprawdę super. Nie mogę narzekać. Jesteśmy w całym centrum, a mimo tego, że obok jest najgłośniejsza ulica w Albufeira, nie wiem czy to się odmienia, to nie jest jakoś mega głośno, także pod tym kątem jest super. Odnośnie sytuacji z kamerą, nie mogę wziąć tej kamery na mecz, żeby relacjonować mecz, ze względu na to, że nie mam akredytacji medialnej, a tego typu obiektywy, one są dosyć duże, mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników meczu. Tak zostało mi to przedstawione. No, trzeba przyznać, że tutaj przestrzegają dosyć mocno tych reguł bezpieczeństwa imprez organizowanych. Także kamerę zostawiam tutaj, nagram coś telefonem, także z góry przepraszam za różnicę w jakości, jeżeli będziecie to oglądać, bo pewnie będzie jakaś tam, na pewno musi być. Postaram się to w postprodukcji trochę ulepszyć, ale no są rzeczy, których nie jestem w stanie przeskoczyć. Dzisiejszy dzień był dniem nic nie robienia, ze względu na to, że wczoraj troszeczkę przeholowałam ze słoneczkiem. Tak. W dolnej części odcinka lędźwiowego jest jeszcze gorzej. Zapewniam Was, musicie mi uwierzyć na słowo. Także dzisiaj moje aktywności ograniczały się do zrobienia sobie śniadania, włączenia serialu i pójścia na szybki obiad. Teraz się ogarniamy. Potem nie będzie to jakoś niesamowite mocnie ogarnianie ze względu na to, że jest na dworzu 32 stopnie, dosyć sucho. Ja muszę pójść tam z buta, także to tylko takie prowizoryczne, żeby coś tu jednak zrobić dla samej chyba siebie, a potem i tak to wszystko spłynie, więc szkoda sensu nakładać tutaj nie wiadomo co. Też nie wzięłam niesamowitej ilości kosmetyków właśnie ze względu na to, że wiedziałam, że będzie tutaj ciepło i nie będę używała ich za często. Ograniczamy się tylko do korektora, lekkiego bronzera czy bronzeru. Nie, coś się odmienia. Nieistotne, ktoś mnie na pewno zaraz poprawi. No i tyle. I idziemy na mecz. Z rzeczy, które dosyć mocno mnie tutaj obrzydzają, jest bezwzględny zakaz wyrzucania papieru toaletowego do muszli klozetowej. Co wiąże się z tym, że musisz wrzucać wszystkie zużyte papierki do pojemnika, który znajduje się obok. Ale jeżeli chodzi o czystość, to zachowują ją całkiem mocno i wymieniają, chociaż tyle, wymieniają pojemnik codziennie. Także trochę się wyjaśniłam. Dobra, bronzer. Czy mam jakieś przewidywania na dzisiejszy mecz? Otóż nie mam. Liczę na to, że będzie to po prostu dobre spotkanie. Obawiam się jedynie tego, że ze względu, że grali razem sparring i w każdym sparingu wygrywała Francja, to mam taką lekką obawę, że to 4 razy sztuka i że może dzisiaj jednak wygrać Polska. No ale nic. Jesteśmy na pewno jestem przekonana, że obie drużyny zdobędą medal. Teraz tylko jest kwestia jaki. Ale cieszę się bardzo, że w ogóle tutaj przyjechałam, że towarzyszę innym rodzinom zawodników, w tym wydarzeniu, no bo to są Mistrzostwa Europy, to nie jest tam jakiś byle jaki turniej, to są poważne zawody. No i większość tych rodziców naprawdę tak bardzo
poważnie podchodzi do kibicowania, to jest mega super. Bo aż zupełnie inną się czuje atmosferę. Dostałam dzisiaj informację w postaci komentarza na YouTubie. Co się stało z bublogami? Czemu tak dawno nie było żadnego nowego? Odpowiedź brzmi, udzielam ją tutaj. Odpowiedź brzmi ze względu na to, że nie było za dużo rzeczy do nagrywania. I tak wiem, że mogłabym wrzucić jednego bubloga, jak wygląda moje życie, kiedy nie robię nic, ale stwierdziłam, że zrobię kolejnego bubloga, kiedy będzie jakaś okazja do nagrywania ciekawych rzeczy i to jest właśnie okazja do nagrywania ciekawych rzeczy, dlatego ten bublog już niedługo wyjdzie. Może go nawet obrobię tak, że będzie w przyszłą środę. Brewki zrobione. Tyle. Teraz umiejscowię Was tutaj. Zrobię teraz takie magiczne przejście, takie o. Najwygodniejsze, co mogłam ubrać. Nie jest odporne na pot, ale ma być przede wszystkim wygodnie i tego się trzymamy. Ostatni punkt imprezy. Nasmarowanie mojego spalonego ciała. Tego Wam już oszczędzę. Zakładam do tego koszulę lnianą i jedziemy. Trzymajcie kciuki za kogokolwiek. Ktoś wygra. Niech wygra najlepszy i mam nadzieję, że uda mi się ponagrywać coś fajnego telefonem. To potem. Cześć. Skoro tu jesteś, to znaczy, że dotrwałeś do końca mojego bubloga, za co bardzo Ci dziękuję. Z tego miejsca jestem zmuszona powiedzieć tą stałą formułkę. Zapraszam Cię na moje social media, do zaobserwowania tego konta, a także do pozostawienia komentarza i łapki w górę. Cześć!